Witam Państwa w kolejnym, 6. odcinku programu Muzyk on Screen, który realizowany jest na żywo, prawie na żywo. Jesteśmy na dachu młynów Rotera, stąd będziemy dzisiaj realizować ten program, który powstaje dzięki pomocy miasta Bydgoszcz i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na dach jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz zapraszam Państwa na spotkanie z pierwszym artystą. Hello. It's nice that you are with us tonight. Kazuhisa Ukihashi is z nami. My first question will be about your instrument, obviously. Probably everybody asking you about it. Taxophone is the Taxophone, name. yes. And did you create it, or this is some traditional instrument? What? Did you create it, or? No. This is my friend, a German guitar player, Hans Reichel, invented. Okay. Well, almost 35 years ago, he invented this instrument. So I'm playing this instrument to 23 years. And there are other people who use this instrument as well? Yeah, so Getting it's sort increasing, of yes. popular. And what kind of wood are you using here? Yes, there's many kinds, all different woods. But I'm not specialist about Okay. wood, so I can say the name of the. This is from Japanese. Okay. All right. What is your way to improvise music? Because you declare yourself as a person, connected to improvised music very much. How it happened? But anyway, so it is not comfortable for me that people categorize my music improvise as improvised music. Yeah, for me, so I'm thinking and I'm just playing music in an improvising way. Yeah. So that means I don't play. I say I don't play improvising music. I play music in an improvising way. So it makes more possibilities. Even I can play pop music in an improvising way. So Yeah, and the music can be improvised. yes, That's but also if there is 100 improviser here, 100 kinds of music here. Okay. Should be. We know Japanese music as a very radical, uncompromised. What do you think? What is the nature think of so? Japanese music? You think so? Yeah, that's what we think. Right? For many years we were always looking that way, and I'm thinking, where it's coming from. It's my opinion. My opinion. I don't know the other people thinking of it. So I think Japanese people have no strong, real roots of the music in the background. Okay. So that's why I don't think that we are breaking a barrier. Or something. There is no barrier from the beginning. For many people, it's a lot of barriers. Yeah. That's why we can do anything if we want. Sometimes destroy and creating. So it's happened from this idea. I think so. There's something like Japanese soul, as I understand, and I think many Of people. course, and I know the Japanese traditional music, but I don't have a traditional music background. Okay. Just I know that. I feel it. I can feel it, but it's not background, not my background. What is your background then? No, so mostly it's American music, English. Yeah. So because you play with a lot of American music, but you're also very deep in the Japanese scene. So Yeah. Okay. The last question which I want to ask you is about music education system in Japan, because in Poland we have this problem. Then, music schools in Poland teach young people how to play instruments, but they don't really telling people how to be creative, how to be a real artist. How is in Japan? Same. Same. Totally same in Japan too. So just in the school, the people learn only skills. Yeah? So they learn a lot of skill to play, but they don't know how to use it. That's a big Same. problem. Unfortunately, the same. Yeah, same, totally Okay. same. Thank you for this Thank you. conversation. Zapraszam Państwa na koncert Kazuhisa Ukihashi.
Jest z nami Jarek Majewski, Dobry wieczór. fotograf, kontrabasista. Jakie jeszcze talenty posiadasz? Talenty to dużo powiedziane, ale Czym się jeszcze zajmujesz? Wiele rzeczy tak. Obecnie zajmuję się elektroniką, składaniem mechanicznym podzespołów elektronicznych. Ale to tak z racji zawodu, który wykonuję, ale też i stolarstwem. Wcześniej się zajmowałem dość długo. Także stąd to umiłowanie do właśnie. instrumentów drewnianych. Zawsze byłeś, znaczy może nie zawsze, ale od jakiegoś czasu jesteś dla mnie człowiekiem ze stałą duszą. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Nie wiem, odwołujesz się na przykład właśnie do tych starych sprzętów. Twój kontrabas też ma swoje lata. Właśnie to jest z drewna, nie wiem na ile tutaj widać tą sprawę. Możesz coś powiedzieć o tym aparacie? Z jakiego czasu Tak, to jest? z początku XX wieku. Jest mechaniowa konstrukcja, mosiężne okucia, miech, pewnie papierowy na pewno, ale bardzo sztywny. Do tej pory nie widać, żeby miał oznaki czasu. Okej. Ale to Wykonanie jest jest bardzo produkcja solidne. z jakiego kraju? Niemieckie, Alfred Niemieckie. Brickner, tak, 2004 mniej więcej, przepraszam, 1904. O, tu trzymasz kartę SIM, tak? Tak, to jest ówczesna karta SIM. Zobacz, jak tu się ją zakłada. Czekaj, ojejku. Może sam spróbujesz. No to jasne. To jest matóweczka, mówisz? to jest zameczek. Wiesz, od góry trzeba ją tą matówkę Okej, jakoś tam okej, fizycznie ją ciągnąć. Tak. Co? I teraz wsuwasz od góry tą Czyli kartę w środku, nie żartując, w środku mamy kliszę, tak? SIM. Obecnie jest klisze, więc nie otwieram. Na 2 zdjęcia, tak? Tak. Na 2 zdjęcia. Z każdej strony jest jedno zdjęcie. No, czekaj. No tak Idzie. Idzie. Widzisz. Tu Może- trzeba może odciągnąć. mi Okej. O, jest zakliknięte. I teraz jak obiektyw jest otwarty, więc trzeba go zamknąć i można szyberek odsłonić, nie naświetlając żadnego zdjęcia. Nie? W momencie, kiedy chcemy zrobić zdjęcie, musi być obiektyw w tym momencie otwierany, zamykany i znowu film schowany do kasetki. Okej. No dobra, od jakiegoś czasu zajmujesz się, można powiedzieć, że muzyką improwizowaną. Gdzieś tam chyba jesteś bliski temu, zgadza się? Choć już mieliśmy z poprzednim rozmówcą stwierdzenie, że muzyka improwizowana to dość mało mówiące hasło, bo każdą muzykę można improwizować. Ale jakkolwiek by nazwać ten gatunek muzyczny, który wykonujesz, zajmujesz się improwizacją, prawda? To No, tak Można powiedzieć tylko. Tylko. Wyłącznie. No ale zawsze tak nie było. Możesz powiedzieć, jak to O się początku? zaczynało? To z 30 lat temu, tak? Ojejku. Jak ze Świętym grałeś? No tak, ale to były takie czasy, że Jak się nie... nazywał ten zespół? Wszyscy święci? Wszyscy święci, dokładnie. Ładnie się nazywał, tak. No tak, tu mnie trochę zdziwiłeś, bo właśnie to twoje zamiłowanie do drewna, do natury gdzieś, bo trochę wiem, jakie masz upodobania w życiu. Trochę mnie zdziwiłeś, że właśnie zaczynasz używać tego urządzenia, które wczoraj na próbie próbowałeś tutaj na plan wnieść i cię poprosiłem, żebyś jednak został przy naturze. Skąd jednak budzi się w tobie ta taki chęć do pomysł. elektroniki? Nie ma chęci, wiesz, ja mam takie różne fale. Ja obecnie jestem na fali właśnie zdjęć, aparatu i troszeczkę zaniedbuję muzykę na rzecz tego, bo nie można wszystkiego robić. No, taki tak zwany płodozmian. Żeby jakby odżyło we mnie to muzyczne zarzewie, muszę sobie dać takie rozmyślne odpuszczenie Nie, to jest tego. oczywiste, no robisz piękne zdjęcia, a poza tym jak powiedział
nasz wspólny kolega Mikołaj Trzaska, pewnie nie tylko on to powiedział, że żeby grać muzykę, to trzeba mieć o czym grać, więc trzeba żyć trochę, żeby być w stanie grać coś interesującego, więc jest to całkowicie zrozumiałe przecież. Jeszcze tylko zapytam, jaka jest różnica wieku między tym a tym urządzeniem? Wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz ten mój starszy kontrabas, co miałem pamiętam. poprzednio, ten czarny taki, to tamten liczyłem na to, że on ma 400 lat, ten ma około 200, a ten 120. Okej. Tak, tak. Także no, stare rzeczy, piękne, widać tu kunszt w ogóle stolarski No tak. i są takie delikatne rzeczy zrobione, że Kurz z jednej strony, z drugiej strony prostota, nie? Gdzieś tam... prostota, ale wszystko działa. Do tej pory Jasne. ludzie, którzy produkują aparaty fotograficzne, zapominają o takich prostych zależnościach, że można perspektywę na przykład oszukać tym aparatem. Jasne. No dobrze, to co? Zaproszę Cię na koncert. Spróbujmy coś Miłego zagrać. grania, życzę Państwu miłego odbioru. Dzięki.
Ten materiał jest nagrywany. Ela Jabłońska jest z nami. Jesteśmy w Mózgu, choć dzisiejszy program realizowany jest w Młynach Rotera. A korzystając z tego, że tu jesteśmy, chciałem Cię zapytać o uczucia, które Ci towarzyszyły, kiedy się tu pojawiłaś na początku lat 90. i aktywnie działałaś w przestrzeniach mózgowych. No wiesz, to jest pytanie dosyć trudne, bo odległe bardzo w czasie. Czyli minęło 25-6 lat, może nawet. I właściwie trudno mi jest odtworzyć te uczucia, ponieważ w przebiegu tych lat pojawiło się mnóstwo innych. No ale na pewno jednym z takich ważnych uczuć było dla mnie zaangażowanie po prostu, jeśli to jest uczucie. Rodzaj takiego zaangażowania i takiej pewnej też uważności na to, co wówczas się w mózgu wydarzało, co się działo. I tak jak mówisz, spędziłam tutaj bardzo dużo czasu, nie tylko w obszarach barowych, ale przede wszystkim w obszarach takich przyściennych, gdzie zdarzało mi się, jak być może kilka osób jeszcze pamięta, chociaż ostatnio rozmawialiśmy o tym, że trudno jest dotrzeć do jakiejś dokumentacji fotograficznej, ale zdarzało mi się wtedy rzeczywiście tą medytację przyścienną wykonywać z pędzelkiem niewielkim, a czasami z większym, a czasami z wałkiem. No i zdarzało się, że powstawały, nie powiem prace, tylko powstawały pewne jakieś takie refleksy kolorystyczne na ścianach. One się gdzieś tam rozpełzały po mózgu. I tak to było, ale wracając do emocji, no myślę, że chyba taką ważną emocją była dla mnie radość z tego, że jestem w tym miejscu i mogę robić to, co robię, ponieważ dla artystów, artystek, którzy zaczynają swoją drogę twórczą, bo ja byłam świeżo właściwie po ukończeniu studiów, przestrzeń taka, która jest przestrzenią publiczną w jakimś sensie i która po prostu od razu ze swojej natury generuje możliwość kontaktu z przypadkowym, a czasami nieprzypadkowym odbiorcą czy odbiorczynią, no to jest rzeczywiście coś bardzo istotnego, więc myślę, że ta radość na pewno mi towarzyszyła mimo tych wielu godzin medytacji przy ścianach mózgowych, bądź w ogóle w przestrzeni mózgowej. No właśnie, zapytałem Cię o to po pierwsze dlatego, że chciałem naszych widzów osadzić, czy Ciebie osadzić dla naszych widzów w czasie i przestrzeni, ale też właśnie dlatego, że w obecnych czasach trochę nam trudno jest właśnie młodzież tą związaną ze sztukami wizualnymi namówić na działania w tej przestrzeni. I dlatego zapytałem o te emocje i może Twoja wypowiedź rozbudzi te emocje młodzieży współczesnej. No wiesz, no miejmy nadzieję, chociaż powiem Ci, moje doświadczenie teraz już jest troszeczkę inne, jeśli chodzi o pracę i teraz też mam szansę pracować również z młodzieżą i powiem Ci, że rozbudzić entuzjazm w młodzieży jest teraz w ogóle bardzo trudno. Trochę o tym wiem i jeszcze o tym porozmawiamy. Ja teraz chciałem Cię zapytać, ponieważ jesteś artystką, która używa czasami w swojej pracy obiektów zastanych, czyli na przykład starych neonów, które gdzieś znajdujesz i potem umiejscawiasz je w pewnym kontekście,
Czy ten rodzaj twórczości się jakoś nazywa? Czy on się jakoś Czy nazywa? w szkole uczą o tym? No nie wiem, czy w szkole uczą. Ja na pewno uczę, żeby być uważnym na to, co gdzieś tam po drodze odnajdujemy i co czasami przypadkowo może stać się ważnym obiektem, komunikatem, czy po prostu może zaistnieć w przestrzeni trochę innej niż tej, z którą się ten cytat, fragment, przedmiot, obiekt wyjęło, wypożyczyło, jakby zapożyczyło. Czy to się jakoś nazywa? No wiesz, no nie chcę wracać do historii sztuki aż do okolic Duchampa i gotowych przedmiotów, których zaczęto wówczas używać, ale wydaje mi się, że w tym kontekście o właśnie, znowu pada słowo kontekst. Wydaje mi się, że tu w tym momencie ważny jest ten kontekst. To znaczy w momencie, kiedy obiekt czy cokolwiek, co zostaje zapożyczone z rzeczywistości, z przestrzeni takiej czy publicznej, czy bardziej prywatnej, czy z przestrzeni super prywatnej artystów, artystek, zmienia swoje brzmienie, swój wydźwięk, swoje znaczenie, nabiera innej interpretacji w zależności od kontekstu. I ten kontekst jest tutaj dla mnie przynajmniej bardzo ważny i też wydaje mi się, że to jest takie. No można sięgnąć tutaj bardzo daleko, czyli można sięgnąć tutaj do chociażby twórczości Jana Świdzińskiego. To jest performer, który już niestety nas nie uraczy swoją osobą i swoją twórczością, ale jednak w latach 70. stworzył coś takiego, co nazwane było co nazwał sztuką kontekstualną i właśnie tam w takich 12 punktach, które stworzył, których wybacz, ale nie przytoczę ci, opowiada o tym, o co mnie właściwie pytasz. Podjęłaś drogę głębokiej edukacji akademickiej. Jesteś panią profesor. Panią profesorą nawet, Sławeczku. Pozwól, że będę używał sformułowań, w które ja wierzę. Panią profesor jesteś dla mnie i domyślam się, że jest ci to potrzebne i niezbędne jako wykładowcy, wykładowczyni. Wow. A powiedz mi proszę, czy szkolnictwo artystyczne uczy w jakimś momencie bycia artystą? Czy bycie artystą jest niezależne od tej akademickiego wykształcenia? No wiesz, biorąc pod uwagę teorię, że wszyscy jesteśmy artystami i każdy może być artystą, a wszystko właściwie może być sztuką, co też jest gdzieś w jakimś sensie związane z tą teorią Jana Świdzińskiego, o której wcześniej mówiłam, to można powiedzieć, że taka edukacja może nie jest wcale potrzebna. Ale czy edukacja artystyczna uczy bycia artystą? To wszystko zależy od tego, z kim pracujesz i w jaki sposób pracujesz. Jeżeli ja przynajmniej mam takie wrażenie i chciałabym, żeby tak była też moja praca postrzegana, czyli żeby to był kontakt nie na zasadzie uczenia, ale na zasadzie rozmowy, na zasadzie dyskusji, rozmowy, pewnych negocjacji, a czasami oczywiście wtedy, kiedy taka konieczność zaistnieje i kiedy już jest jakby ten etap negocjacji za mną i za osobami, z którymi mam kontakt, moimi studentami i studentkami, wówczas może nastąpić taki element realizacji, w którym bywa, że pomagam od strony takiej technicznej, od strony koncepcji, ale w kwestii wykonania czegoś. Natomiast jeśli chodzi o samą ideę, na którą zwracam bardzo dużą uwagę, no musi to wyniknąć z dyskusji, z rozmowy. To nie jest
To nie jest coś, co jest narzucane w jakiś taki opresyjny sposób i tego właśnie ja osobiście unikam. Ale wiem, że są też osoby uczące na uczelniach, artyści o świetnej renomie i świetnie pracujący ze studentami w sposób z gruntu inny, właśnie taki narzucający i taki jakby na zasadzie mistrz uczeń. I rozumiem też taką postawę, aczkolwiek mi osobiście taka postawa jest obca. Ostatnie pytanie chyba, które mam do ciebie, to chyba takie bardziej jest filozoficzne. Do czego społeczeństwu sztuka jest potrzebna i po co komu artyści są? Myślę, że sztuka jest potrzebna przede wszystkim nam, artystom, ponieważ jest to nasz język, jest to obszar, w którym się poruszamy i wielką radością jest zawsze dla mnie, jeżeli wpływa ona albo porusza osoby, które są publicznością, odbiorcami, czasami przypadkowymi, czasami jest to im dedykowane. Za miesiąc, kiedy odbywać się będzie Musk Festival, na którym pokazywać będziesz swoją instalację, 10 września dokładnie, dzień czy 2 dni wcześniej masz też otwarcie wystawy BWA. Możesz kilka słów o jednym i drugim powiedzieć, tak żeby zaprosić publiczność? Tak, no bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. To wystawa, która będzie w BWA, ale ja jej tak jakby nie sytuuję do końca tylko w Biurze Wystaw Artystycznych tu po sąsiedzku, ale właśnie też jakby traktuję to jako taką większą, spójną wypowiedź. I będzie się właśnie też odbywać częściowo w ramach Musk Festival w Młynach Rotera. Jakiś fragment jej będzie też w przestrzeni publicznej, no i być może jeszcze coś w Kozielcu nad Wisłą, a więc w miejscu, w którym żyjemy obydwoje, choć nie razem, w którym po prostu prowadzimy Fundację W788. I no, ta wystawa jakby ze swojego takiego ogólnego założenia, można powiedzieć, będzie rodzajem jakiegoś takiego podsumowania, ale nie chcę nazywać tego retrospektywą. Bardzo mi zależy, żeby prace, które się tam pojawią, były pracami, które są nawiązaniem nie do końca do moich prac, ale do tych idei, które mi towarzyszyły. A więc pojawią się prace, których współautorstwo będzie dla mnie istotne. To znaczy? To znaczy na przykład, no wiesz, no nie mogę tak zdradzać wszystkiego, ale na przykład pewne prace, które zdaje się są dosyć rozpoznawalne, jeśli chodzi o moją osobę, no zyskają trochę inną formę dzięki temu, że zaingeruje w nie inny artysta. I tak będzie z kilkoma pracami. Także tutaj ta współpraca, czyli też jakby oddanie pola trochę jest dla mnie bardzo ważne. Oddanie pola innym artystom. Chcąc zilustrować tę rozmowę, pokażemy film. O tobie, można chyba powiedzieć. Możesz powiedzieć, gdzie on był zrobiony i tak dalej, tylko żeby dla odbiorców, żeby wiedzieli, co to za praca jest. To jest praca, która jest w kolekcji Galerii Arsenał w Białymstoku i jest to praca robiona, realizowana w tym roku. Odnosi się właśnie do jednej z takich moich no, emblematycznych prac, a więc do Supermatki. Jest to krótkie tak naprawdę nagranie z komentarzem dotyczącym wykonywania zdjęć właśnie Supermatka. I jest to osadzone w przestrzeni nadwiślańskiej, a więc tam, gdzie żyjemy i tam, gdzie jesteśmy osadzeni. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Bardzo proszę cię, Sławku. Cykl Supermatka powstał w 2002 roku, ale pracę nad nim, polegającą na zbieraniu materiałów, na szyciu i zakupie strojów, zaczęłam jeszcze w roku 2001.
Ten okres sprzed 20 lat to początek mojego doświadczenia bycia matką. To czas odkrywania macierzyństwa i tego wszystkiego, co się wówczas z nim wiązało, a więc zupełnie nowego dla mnie poczucia uwikłania w rzeczywistość, w codzienność, we wszystko, co niejako stanowi podstawę istnienia, podstawę bytu. Inspirując się najbliższym otoczeniem, zrealizowałam w tamtym okresie wiele prac, które w swojej materialności były zupełnie odmienne, ale na poziomie koncepcji, idei, wszystkie nawiązywały do aktywności, które kojarzyły mi się wówczas z rolą matki. To był okres, kiedy mój syn Antoni, pozujący wraz ze mną na tych zdjęciach, miał 5 lat. Był to też czas, kiedy mieszkaliśmy w niewielkim, 36-metrowym mieszkaniu. I ta naprawdę niewielka przestrzeń, dosłownie 4 ściany, z których 3 są ujęte na fotografiach, skutecznie ograniczała moje działania. Dodatkowym ograniczeniem były obowiązki wobec rodziny, w które angażowałam się tak mocno, że nie pozostawało mi już zbyt wiele czasu na twórczość. W tej trudnej sytuacji, pełnej ograniczeń, wpadłam na pomysł, aby zrealizować cykl zdjęć, w których to moje uwikłanie w codzienność, to moje osaczenie zyska nieco inny, może szerszy wymiar. Dosyć długo nosiłam w sobie ten pomysł, aż do momentu, kiedy Antoni przyniósł z przedszkola zdjęcie pamiątkowe z balu karnawałowego. Na tej fotografii zobaczyłam mojego syna w zupełnie nowej odsłonie, przebranego za Zorro, a więc za superbohatera z czasów mojego dzieciństwa. Było w tym zdjęciu coś, co mnie szczególnie zaintrygowało, coś, co spowodowało, że stało się ono bezpośrednią inspiracją dla supermatki. To był przede wszystkim niesamowity klimat wykreowany przez przedszkolnego fotografa. Mój syn wyglądał na tym zdjęciu zjawiskowo, wręcz bajkowo. Miał idealny strój, idealną pozę. Wokół niego na niebieskim tle przypominającym niebo rozmieszczone były błyszczące gwiazdy. Wszystko było wspaniałe, bajeczne, wręcz mistyczne. Ale po wnikliwym oglądzie okazało się, że jest jeden maleńki szczegół, który demaskował całą tą sytuację. To były granatowe kapcie. Granatowe, lekko już wypłowiałe kapcie na nogach mojego dziecka. Te, które nosił od kilku miesięcy, zniszczone, zmęczone, a dodatkowo każdy z nich miał na czubku przetartą wielką dziurę. Te znoszone, stare, podziurawione kapcie w tej wyidealizowanej sytuacji były dla mnie absolutnie urzekające. Po prostu piękne i zarazem w sposób bolesny, obnażający prawdę. Dlatego w naturalnym odruchu, ubrana w stroje mężczyzn posiadających supermoce, usiadłam w pozach zapożyczonych z ustawień maryjnych na tle naszej codzienności, manifestującej na zdjęciach polską przeciętność, która rozpychała się wokół mnie w naszym maleńkim 36-metrowym mieszkanku. Absolutnie nieustępliwa i totalnie wszechogarniająca. Przez te 20 lat moja perspektywa znacznie się rozszerzyła. Patrzę w niczym nieograniczoną przestrzeń i czasem siadam na kolanach mojego syna Antoniego, żeby pomachać nogami ponad ziemią.
Jest z nami Mamadou Ba. Poprawnie wymawiam twoje nazwisko? Tak, Mamadou Ba. Jeszcze chyba jakiś jeden człon Sławek. był. Tak? Jeszcze jeden człon, czy nie? Nazwiska. Potem to taki nickname Go. Go Ba. Wszystko przyjaciele mnie nazywają Go. Przyjechałeś do Polski ile lat temu? 10 chyba. 10? Tak. No, a wcześniej też mieszkałeś w innych krajach, prawda? To chyba tylko w Senegalu. W Senegalu wyjeżdżałem w Francji. Nie mogę go nazywać mieszkać, bo to czasy projekty. Chyba 3 miesiące albo więcej, mniej, ale Okej. potem To jest- na koniec projektu zawsze wróciłem do, Czyli od do 10 Senegalu. lat jesteś w Polsce, jesteś aktorem w Teatrze Powszechnym, jesteś muzykiem, improwizującym członkiem Warsaw Improvisers Orchestra. Right? Tak. Powiedz mi taką rzecz, czujesz się emigrantem czy gościem w Polsce? Jeśli mieszkam tutaj, jeśli mieszkam tutaj od 10 lat, chyba jestem taką imigrantką, widzisz. Dostałem, tak. No tak, bo ponieważ jakby pracujesz tutaj, grasz, Tak, jesteś z ludźmi, Tak, czyli jesteś tą społecznością. Tak, powiedzmy. dostałem kartę pobytu 10 lat. I jak myślisz, czy polskie społeczeństwo jest miłe dla emigrantów? Może słowo miłe to złe słowo. Jakie jest polskie społeczeństwo względem emigrantów? Trudno mi powiedzieć, ale dla mnie to miłe, bo moją żoną, czy dobrze wymawiam, moją żoną czy moją? Moją żoną jest Polka, tak? Tak. Jest Polka i spotkałem dużo wspaniałych ludzi. Wiesz, A tych niewspaniałych też spotykasz? Spotkałem też kilka ludzi, którzy nie byli tak, widzisz, tak miły, ale myślę, że to jak wszyscy kraje możemy spotykać się z ludźmi, którzy są nieśmiały, są dobre albo złe. Ja zauważyłem, że ludzie nie są, używam słowa podstawowe, nie się urodzili złe, widzisz? No jasne. Tak. Tak, może chyba, że inne osoby, które są imigrantów, spotkali ludzie, którzy mają złe zachowania. Ale wiesz, ja chyba mam szczęście, że ja nie idę na ludzi, jaką inne osoby chyba. Zauważyłem, że jestem inne osoby. Ja idę zobaczyć ta pani, jak jest osoby, która mieszka z mną na tej ziemi. Widzisz, który jest okrągły. Ten ziemi jest cały otoczony z wodą. Widzisz, ziemia, która jest w Senegalu, chyba to, widzisz, to część tej ziemi, która jest tutaj, chyba w Polsce, albo w Ameryce Południowej, albo w Chinach. Widzisz? Więc no moim duchu
No i spirytus, no. Okej. Tak, ja tak... Może wiecie, wysyłasz do... mam zawsze, mam zawsze otwarte, otwarty duch, Otwarte serce. Może. właśnie, ja tak otwieram serce i nie idę do ludzi, bo są katolicy, albo są muzułmanie, albo są czarne, albo są zielone, albo są niebieski, albo wychodzą z Marsu. Widzisz? Za chwilę twój występ. Usłyszymy śpiew, tak? Co to będzie? Jak to przedstawić naszym widzom? Śpiew o miłości. Okej. O miłości dla ziemi, o miłości dla ludzi. Tak. Okej. To dziękuję ci za rozmowę. I zapraszamy na dziękuję ci. koncert. Zapraszamy na koncert Mamadou Ba. Ta rozmowa była nagrywana. Tak. Dziękuję. Wszechświat jest mój kraj.
on teraz z tą rozmawiać. Cześć sąsiedzie, Cześć, sąsiadko. co tam słychać? Nie wiem, nic. Cześć, sąsiadko Edyto Jarząb. Cześć sąsiedzie. Tak winnym powiedzieć. Kupo. Nie wiem, tak jak się zastanawiam ostatnio dużo i właśnie może o tym z Tobą porozmawiam, to często dużo mówimy o roli artysty w społeczeństwie i że powinien nakłaniać do refleksji, zmieniać, edukować. A ostatnio tak zacząłem sobie myśleć o tym, że to takie bardzo wyższościowe podejście. Tam, gdzie żyjemy, czyli w sumie nie na wsi, a jednak trochę na wsi, spotkaliśmy się wszyscy z różnymi osobami i mnie nakłoniło to do takiej refleksji, że po prostu forma, którą przybieramy, taka jak na przykład ta przed chwilą, nie trafia zbytnio do szerokiego grona i nie wiem, czy jest w stanie spełnić tą funkcję, o której tyle mówimy, czy jednak nie znajduje się cały czas w jakiejś tam bańce odbiorców strasznie małej i czy rzeczywiście ta funkcja, o której mówimy, jest spełniana i czy nie powinniśmy myśleć o tym, żeby formę zmieniać i na przykład zamiast to robić, zupę gotować i rozlewać ludziom albo coś. Jak sądzisz? Zupę? Zawsze. Zupę. Dal. Przede wszystkim zupa. Ale ciekawe to, co mówisz, że rzeczywiście od artysty wielu wymaga takiego zabłyśnięcia geniuszem, pokazania innego świata, przetłumaczenia innych języków. Nie wiem, nie do końca się zgadzam z tym nauczaniem, chociaż trochę jest tak, że edukacja może być taką powolną rewolucją, ale edukacja też wymaga zmiany, żeby mogła czegoś ludzi nauczyć. Czyli to nasze takie podejście wydaje mi się czasami takie hierarchizujące bardzo, ono powinno się zmienić. I artysta chyba nie jest nikim lepszym, tak mi się wydaje, Na pewno. ani artystka, używając feminatyw. Mi się na przykład wydaje, że to, co ja mogę zrobić, oprócz gotowania zupy, co robię, jak wiesz, Tak, bardzo polecam gorąco, jeśli to kiedykolwiek. chyba po prostu słucham dużo i staram się usłyszeć świat, jak do mnie mówi takim językiem, który w ogóle jest przedjęzykowy i tak jak teraz grałeś na bębnach, to pomyślałam o sercu matki. To jest w sumie taka pierwsza rzecz, którą słyszymy. To jest ciało tej, która nas karmi swoją krwią niemalże. No a potem właśnie ten głos świata, to wszystko, co jest takie trochę pozaludzkie, a jednak to mamy też w sobie i Tak. wchłaniamy. Pozaludzkie i uniwersalne, nie? Bo w sumie powiedziałaś o języku i ja się z tym zgadzam. I właśnie to jest trochę to, że mówimy często w języku, który nie każdy odbiorca musi rozumieć po prostu. Jak pójdziesz i będziesz do Rosjanina mówić po fińsku, to jest nawet z najszczerszymi chęciami, on być może zrozumie tą drugą płaszczyznę, czyli uniwersalność języka emocjonalnego. I okej, rzeczywiście to jest możliwe, ale to wymaga ze strony odbiorcy poświęcenia jednak, jakiejś deklaracji takiej, że spróbuję się tym nie znudzić, spróbuję temu poświęcić uwagę. Ale z drugiej strony fajnie by było rzeczywiście też poznawać język odbiorcy zawczasu, nie? I jakby gdzieś tam w tym próbować się odnaleźć, czyli gdzieś tam może odpowiedzią na wcześniej zadane pytanie, może nie pełną, ale jakimś tam kierunkiem byłoby właśnie myślenie, że zmieniamy formę i próbujemy swoje myśli przelewać na język otoczenia, w którym się znajdujemy, nie? Że nie ma, że rezygnujemy jakby rzeczywiście z tego jednorazowego takiego takiej prezencji ja i liczenia na to, że ktoś się zachwyci tym albo coś z tego wyniesie, tylko rzeczywiście adaptujemy się, nie? Jeżeli w sumie tego wymagałaby funkcja nauczyciela, przynajmniej jeżeli taką artysta ma pełnić, chociaż jest terminem artysta, ja jestem dosyć na bakier, nie wiem jak ty, ponieważ ja raczej się odżegnuję od niego na przykład i uważam, że to jest termin taki już na danym etapie stricte rynkowy. W mojej nomenklaturze oznacza to osobę robiącą coś z wyjątkowym poświęceniem,
ale zauważam, że na tak w otaczającym mnie świecie wcale to znaczenie jest zupełnie inne. To jest po prostu człowiek sektora branży kreatywnej. To są różne podejścia i chyba nawet przyglądając się nawet twojej drodze można zobaczyć takie dwa nurty. Właśnie artystę jakby z branży kreatywnej, ale też artystę, kogoś, kto po prostu ma niesamowitą radość też w tym, co robi i ma, jakoś niesie go pasja, to, co mówiłeś o adaptowaniu się, ja mam nawet takie wrażenie, że na przykład to, co ja robię, bardzo rzadko wychodzę z jakimś takim super ustalonym planem i dużo improwizuję i to sprawia, że często czuję się jak naczynie, które jest bardzo czułe i wrażliwe na odbiór tego, co w otoczeniu gra. I nie chcę tego nazywać jakimiś energiami, czy falami, czy polem elektromagnetycznym, ale w sumie, gdybym miała to nazywać, to chyba nazwałabym to polem elektromagnetycznym, w którym zachodzą pewne zmiany, kiedy wychodzisz z jakąś intencją lub brakiem intencji. I lubię chyba tak o tym myśleć, że można być takim rodzajem medium, przez które coś jakby przepływa i wypływa. Czyli można powiedzieć, że artystyczny autentyzm wymaga w tej sytuacji praktycznie za każdym razem opuszczenia strefy komfortu swoich umiejętności nabytych i już zrozumianych, a po prostu i ty to robisz. W sumie ja rzadko to robię, muszę przyznać, i mam do siebie zarzut trochę i wiele osób, których doceniam też bardzo, też tego nie robi. I ty robisz to, ty rzeczywiście często wchodzisz, jesteś na bieżąco, nie? Jakby tu i teraz. Dzisiaj... No, Z pewnym ryzykiem, tak, bo, z pewnym ryzykiem, bo jest to albo wyjdzie, na albo ambonie nie może być wyjdzie myśliwy. ze strzelbą. Tak, dokładnie. No dobrze, myślę, że chyba coś powiedzieliśmy, zrealizowaliśmy formę wypowiedzi w ramach programu. Zrealizowaliśmy plan. To jest jakby pozajęzykowa sytuacja, a potem się jeszcze spotkamy. Ja idę, ty też chyba idziesz tam.
Jest z nami Sławomir Czernecki, dyrektor Młynów Rotera. Witam. Witam, cześć. Chciałem Ci zadać pytania. Postaram się nie mówić o młynach za dużo. Świetnie. Spróbuję się Ciebie zapytać, jakie warunki musi spełniać miasto, każde miasto, aby było atrakcyjne dla artystów, żeby zdolni ludzie nie chcieli stąd wyjeżdżać, żeby inne ciekawe postacie pojawiały się w mieście i chciały tutaj pracować. Co się musi wydarzyć, żeby to było miejsce sprzyjające sztuce? Znaczy, tu o mieście pewnie można byłoby myśleć na dwa sposoby. Znaczy, jedna to jest taka zagadka, która powoduje, że niektóre miasta są nazywane miastami artystów, czy przyciągają artystów, nie wiem, Berlin, Nowy Jork, Paryż, możemy to tak w ten sposób postrzegać. No i wtedy to będzie odpowiedź będzie, że to jest nieuchwytne, że to jest historia, możemy mówić o historii, jakby o takim DNA miasta, możemy mówić bardziej współcześnie o marce miasta, że ona się taka właśnie gdzieś tam buduje, no ale to pewnie nie jest ta odpowiedź, czy to pytanie, które zadajesz, bo pytasz bardziej konkretnie, No, okej. na przykład o narzędzia, które ma miasto, w sensie samorząd, żeby artystów raz, że utrzymać, raz, że zaprosić i być takim przyjaznym miejscem też, które z jakichś powodów miastu zależy na tym, żeby artyści w nim byli, żeby tworzyli różnorodne miasto, no to wtedy mamy jakiś repertuar, w zasadzie tak to z wszystkich też analiz polityk kulturalnych wynika, repertuar takich standardowych narzędzi, które mimo, że są standardowe, są skuteczne i to są stypendia, to są pracownie, to są programy wsparcia takiego nawet czasami szkoleniowego, czyli dawanie miejsca, warunków rozwoju, bo to jest, rozumiem, że warunki rozwoju to jest to, co powoduje, że chce mi się zostać w mieście, że nie muszę szukać tych warunków gdzie indziej. Te warunki, takie jak też rezydencje z kolei, mogą działać tak, żeby chciało mi się tutaj przyjechać i zostać, nie? Żeby to mnie przyciągało. To jest, ale też chciałbym powiedzieć, że to jest, wracając do tej nieuchwytności wcześniejszej, że to jest tylko jeden z elementów i to nie załatwia sprawy, no bo każde miasto stara się w ten sposób w pewnym sensie konkurować o to, żeby mieć też taki wymiar miasta, które przyciąga artystów, czy jest przyjazne. No ale z jakichś powodów to się gdzieś udaje, gdzieś się mniej udaje i tu pewnie wkraczają te inne elementy atmosfery miasta, tego co to dla każdego mieszkańca i też nie tylko dla artystów, także dla talentów innego rodzaju, nie wiem, i naukowców i po prostu pracowników buduje atrakcyjność miasta i wtedy to już jest bardziej wieloczynnikowe, nie dotyczy tylko tych konkretnych instrumentów, tak mi się wydaje. No tak, a jak myślisz, że bo z instytucjami kultury jest tak, ja to zauważyłem już w innych krajach wiele lat temu, że często one są bardzo zamożne, są bardzo wykwintne, świetnie wyposażone. Zaczyna wtedy brakować jednej rzeczy, czyli pieniędzy i czasu dla artystów, krótko mówiąc. Czyli, że wszystko świetnie działa, ewentualnie ma się pieniądze na jakieś gwiazdy, żeby ściągnąć z dalekiego świata, a tutaj jakby nie dba się, nie mówię tutaj, mówimy teraz ogólnie. Tak. Nie dba się o te korzenie, czyli o artystów. Lokalnych także, czy nawet nie lokalnych, ale nie tych super znanych, tylko najciekawszych. Nie? I teraz jaka jest tutaj rola na przykład NGO-sów, nie? Bo mam wrażenie, że w wielu miastach jest ona niedoceniana. Nie? No to jest tak, że tak naprawdę na zrównoważoną politykę kulturalną powinno się składać to, że mamy instytucje, mamy też taką strefę, powiedzmy, prestiżu, chociaż to też jest stereotypowo, nie wiem, wysokobudżetowych projektów, bo mówimy o tej dyskusji, ona się toczy na przykład w sztukach wizualnych bardzo mocno, nie? I w takich projektach nawet jak się mówi o efekcie Bilbao i o tym, czy ten efekt Bilbao już zgrany temat, czy na przykład on w ogóle wspierał lokalną scenę artystyczną, nie wspierał, nie? Czy jakieś mega wydarzenia typu Europejska Stolica Kultury wspierają lokalną scenę, czy nie. Ta rzeczywiście dyskusja się toczy i czasem tak jest, że ta proporcja jest zachwiana, oczywiście, a ideałem jest jakby zrównoważony, niezależnie od tego, jak te środki budżetowe zostaną podzielone, jakby zrównoważony krajobraz kulturalny, gdzie są i inicjatywy organizacji pozarządowych i co ważne teraz, coraz ważniejsze też grup nieformalnych, które gdzieś tam się skrzykują. Z kolei w ramach tych organizacji pozarządowych zróżnicowanie musi polegać na tym, że mamy też te większe, bo mamy też takie odpowiedniki w instytucji kultury, w organizacjach pozarządowych. Są duże, profesjonalne, sprawne, też, no jak mówimy ogólnie, nie? Tak się zdarza. I one gdzieś tam też jakby inne z kolei nowe organizacje mogą mieć poczucie, że oni są wielcy, a my nie mamy jak wejść, nie? Więc tu idealna sytuacja jest taka, że tak się te środki rozdziela,
że one jakby docierają do każdej grupy i szanuje się też niszowe, małe inicjatywy i też duże inicjatywy, że to wszystko jakby idzie razem. To jest oczywiście piękna taka opowieść, ona później się zawsze kończy mową o tym, że pieniędzy jest za mało na kulturę, chociaż czasami też to tak w Gdańsku Leszek Bzdel kiedyś zauważył, że może nie chodzi o to, że ich jest za mało, tylko trzeba myśleć nad tym, jak je inaczej dzielić. Nie? Ale to też, no oczywiście nie rozmawiamy o młynach, ale rozmawiamy też o młynach, o dużej instytucji kultury. One też są potrzebne i tego też jestem w stanie bronić. Nie? Ale wydaje mi się, że dla ludzi, bo wiesz, my zajmujemy się tym na co dzień, od wielu lat i być może posługujemy się pewnymi skrótami, Tak. a dla ludzi, którzy z kulturą na co dzień nie są, może nie jest to tak oczywiste albo zrozumiałe, co w ogóle mówimy w tej chwili. Oczywiście. Więc pytanie moje było takie, do czego w ogóle miastu są potrzebni twórcy, artyści, dlaczego trzeba o nich dbać, dlaczego właśnie trzeba dbać o tych lokalnych, mniej znanych, ale właśnie Tak. zdolnych, a nie tylko zadawalać się płaceniem na przykład ogromnych pieniędzy za ściąganie jakichś bardzo znanych postaci, tak. a niekoniecznie dających cokolwiek miastu. Tak. Po co artyści miastu są potrzebni? Ja bym jeszcze dopowiedział, że mieszkańcom to nasza dyskusja jest kompletnie obojętna. W sensie to są jakby bardzo specyficzne branżowe rozmowy, jaki status ma organizator, jak ma być dofinansowywany, nie? A dla niego, ale też wychodząc od mieszkańca, dla niego jest ważne, żeby miał gdzie spędzać czas, zarówno jeśli chodzi o małe wydarzenia, jeśli chodzi o wydarzenia bardziej rozrywkowe, bardziej ambitne. Czasami też chodzi o to jest taki paradoks, że on potrzebuje nawet, jeśli chodzi o instytucje, z kolei te czy mega wydarzenia, czy na przykład ofertę, nie wiem, opery, to nawet jeśli on do niej nie będzie chodził albo pójdzie raz w życiu, albo raz na rok, to optymistycznie, to i tak jego poczucie dumy z miasta będzie budowało to, że ta oferta jest. Nie? Więc to w tym sensie na przykład jest potrzebne. A jeśli chodzi o to, czemu artyści i też artyści awangardowi i niszowi są potrzebni miastu, no to znowu to słowo zrównoważony rozwój czy różnorodność jest istotne. Znaczy, żeby miasto było silne, powinno być różnorodne, żeby było kreatywne, powinno mieć różnego typu mieszkańców, także takich, którzy wnoszą ferment, którzy wnoszą zmiany, którzy wnoszą nowe idee. To jest jakby taki przebieg, którego tak na pierwszy rzut oka nie zobaczymy, bo to też nie o to chodzi, żeby byli artyści, żeby było bardziej kolorowo, to jest uproszczenie i stereotyp, ale bardziej o to, żeby właśnie miasto było otwarte na nowe idee, to się jeśli byśmy mieli przeskoczyć, bo czasem tak robimy w tych dyskusjach w język ekonomiczny, to też daje impulsy rozwojowe miastu. Znaczy, że jest bardziej kreatywna atmosfera. Jeśli jest kreatywność w sferze sztuki, to ona się później gdzieś tam przenosi. To nie jest prosty mechanizm oczywiście typu zwróci mi się z zainwestowanej złotówki ileś złotych, ale taki, który przekłada się na to, że miasto w ogóle jest bardziej kreatywne i przyciąga też kreatywne biznesy, o czym każdy samorząd marzy. Jasne. Mówisz, że dla zwykłych odbiorców, nie obrażając nikogo, być może jest to bez znaczenia, jak to działa. Niemniej wydaje mi się, że z kolei ludzie, którzy się tym zajmują, czyli zarówno artyści, jak i ludzie, którzy organizują wydarzenia artystyczne, mają obowiązek wręcz uświadamiać społeczeństwu na przykład to, do czego ta sztuka jest w ogóle ludziom potrzebna. Tak jak specjaliści od sportu mówią, że musimy się gimnastykować, jeździć na rowerze i pływać, tak być może środowiska artystyczne powinny tłumaczyć to, że dla rozwoju umysłu, który się przydaje w życiu, potrzebne jest obcowanie ze sztuką. I specjalnie mówię ze sztuką, a nie z kulturą, ponieważ kultura to bardzo szerokie pojęcie, a ja mówię o właśnie tej twórczości, której odbiór wymaga intelektu, krótko mówiąc, nie? Tak. Także chyba, czy się zgodzisz z tym, że powinniśmy to propagować po prostu? Tak, znaczy pierwsza rzecz to jest ważne rozróżnienie, bo często mówiąc o kulturze, bo to jest ta popularność tej antropologicznego rozumienia kultury, ono przeszło mocno przez i polityki kulturalne także, że my jak mówimy o kulturze, mówimy bardzo szeroko. To w pewnym sensie jest z jednej strony opisowe, z drugiej dobre, bo pozwala włączać pewne dziedziny, które kiedyś były wykluczane z tego takiego wąskiego kanonu elitarnej sztuki. To jest pozytywne, ale z drugiej strony chodzi też o to, żeby nie zapominać o tym, że jest kultura i sztuka i ta dyskusja się powinna nadal toczyć i że sztuka jest czymś innym, to znaczy jest czymś czasami, co ma barierę wejścia, co jest trudne, do czego trzeba być przygotowanym i co właśnie przede wszystkim jest wyzwaniem, znaczy jest trudne. Nie jest jakby Netflixem, który algorytm będzie się tak dopasowywał, żebym ja dostał treści nie zanadto trudne, a kultura nie ma być Netflixem w tym sensie. Nie ma się idealnie dostosowywać do przeciętnego gustu albo do preferencji. Nie ma to tak działać. Znaczy nie ma w tym sensie być, to taka nowa masowość w sumie internetowa się robi, jak już o tym Netflixie mówię. Więc to w ten sposób, czyli to rozróżnienie to jest pierwsza rzecz ważna.
Druga rzecz, bo mówiliśmy, bo odleciałem tak daleko, że musisz mnie sprowadzić z Ja już powrotem na troszeczkę też, główny nurt. troszeczkę chyba też. Bo to miała być dygresja o tej kulturze i sztuce, a No mieliśmy tak. tam coś No, istotniejszego. czy jakby powinniśmy jako środowisko uświadamiać Nie, ludziom... już złapałem. To mogą ludzie tego nie wiedzieć po prostu. To jest super nie? i super jest ta analogia dotycząca sportu i aktywności fizycznej, bo ja od jakiegoś czasu to obserwuję też na takim poziomie technicznym, to znaczy jak się komunikuje korzyści z uprawiania sportu, jak też się zrzeszają kluby sportowe, kluby fitness, kluby crossfitowe. Jakby patrzę na to z zazdrością. W sensie my jakby w kulturze nie mamy tej zdolności, żeby bardzo prostym komunikatem powiedzieć, Jasne. to jest dla ciebie ważne, to będzie dla ciebie korzystne, ale właśnie to będzie wymagało od ciebie wysiłku, bo to też nie jest Tak proste. samo jak sport. To nie jest Proste. proste, nie? I to patrzę z zazdrością, bo gdzieś im się chyba udaje znaleźć w komunikacji coś, czego nam się na razie nie udaje znaleźć, takiego prostego przekazu, ale jednocześnie właśnie nie obietnicy czegoś łatwego, że dzięki nam no właśnie zalegniesz na kanapie i będzie ci dobrze, tylko że będziesz robił coś trudnego, to będzie dla ciebie korzystne. Będziesz wiedział, co robić w życiu. później na Więc przykład. tak. I że tutaj wskazanie na to, że to kultura nie jest funkcją tylko rozrywkową, która ma cię rozerwać, tylko jest właśnie tym, co ma ciebie skupić, co ma ci nadać sens, co ma ci pomóc w szukaniu sensu, co ma ci nadać cel, co ma właśnie stawiać przed tobą wyzwania. I dla mnie nawet szerzej, nie tylko jakby sztuka, ale w ogóle jak zachęcać do takich ćwiczeń duchowych, znaczy kategorii, która gdzieś u podstaw kultury w zasadzie i filozofii na przykład leżała, zaginęła. I teraz łatwiej jest nam mówić właśnie o tym dyscyplinowaniu swojego ciała, czy trenowaniu ciała, co też się przekłada na umysł, a trudniej nam mówić o tym, że musi być ta druga noga. Znaczy, czy to No, musi się oczywiście. pojawić. Oczywiście, że powinniśmy szukać dróg, żeby o tym mówić i tak należy też o tym mówić. To tak samo, wracając do młynów, to też jest miejsce, gdzie ludzie mają znaleźć różnego typu treści, mają znaleźć oczywiście wytchnienie, jeśli tego potrzebują, wyciszenie, odpoczynek, ale mają znaleźć inspiracje, wyzwania. Jeśli wchodzą na taką ścieżkę rozwoju, to mamy im tu pomóc w tym rozwoju, czy w ogóle szerzej kultura ma im pomóc, ale nie w ten sposób znowuż taki prosty, jakiegoś wulgarnego coachingu, tego typu samorozwoju. Więc problem jest taki, jest super nisza dla nas, my wiemy jak to robić, wiemy co chcemy powiedzieć, ale nie jesteśmy w stanie przekonać ludzi do tego i tu wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy jesteśmy organizacją pozarządową, czy dużą instytucją, środowiskowo dobrze byłoby się do tego przyznać, nie? Bo nawet w COVID-zie tak było, trudno było się zjednoczyć środowisku kulturalnemu w ogóle, raczej szło to takimi branżami. Nie? Tu No teatr, tak, ale tu nie? też dotykamy tej rzeczy, jeśli porównujemy kulturę czy sztukę ze sportem, to też dotykamy tego, że zupełnie inne finanse są przeznaczane na tą i na tę Tak, dziedzinę. tak. I to też jakby, Tak. a tu z kolei się dozazębia Chociaż, z tym, że ktoś decyduje się zostawać w danym mieście na przykład, tak, czy są tak, środki na to, tak, żeby tak. mógł tutaj funkcjonować Tak, i tak dalej. tak. Więc Chociaż- wydaje mi się, że miasto nasze również powinno jakby rozumieć to, że inwestycja w kulturę To jest też- inwestycją w miasto Jasne. i w społeczeństwo. Tak, nie? tu jest pełna zgoda, chociaż z tym sportem też ja bardziej nie myślę o tych, bo to jest jakby sport i sport, nie? Znaczy może trochę analogicznie do tego, jak można powiedzieć tak. i kultura. Znaczy jest ten sport dotowany, taki, gdzie jest widowisko, w którym, no nie wiem, przychodzę, oglądam, nie jestem aktywnym i bardziej chodzi o te oddolne, właśnie siłownie, nie wiem, Jasne. trenowanie jogi, wszystkie te rzeczy, które się dzieją, nie? I oni się organizują w sposób ciekawy, warto to obserwować, nie? Trochę wyprzedziłeś moje następne pytanie. Chyba już jestem spokojny, co odpowiesz. Zadam je. Jesteś szefem największej metrażowo instytucji kultury w mieście. Czy będzie tu miejsce na sztukę współczesną? Będzie tu miejsce, ale to byłaby taka odpowiedź prosta. No, ja nie pytam że teraz dla o wszystkich, że powierzchnię, dla to- wszystkich znajdę miejsce i wszystko się zmieści w programie, bo to jest taka odpowiedź, która jest jednocześnie największym też jednym z większych ryzyk dla młynów, że będzie tu wszystko. Nie? No to Jasne. też nie chciałbym w ten sposób odpowiadać. Mogę powiedzieć, na jakiej zasadzie to miejsce będzie, ale też jednocześnie jasno powiedzieć, bo na coś trzeba też stawiać. I Właśnie, na co stawiasz? warto też komunikować, że w Młynach będzie bardzo silny taki obszar związany z edukacją. Znaczy edukacją rozumianą także jako pracownie fablabowe, gdzie się po prostu robi rzeczy, tworzy. To też ma swój cel, to też jest kultura, trochę innego rodzaju, to też jest budowanie relacji. Nie? Jasne. Więc powiem szczerze i przewrotnie, że awangarda i sztuka, jak teraz sobie ją też określamy wąsko, nie będzie dominantą, nie? W tym sensie. Myślimy o miejscu spotkań, w którym różne rzeczy będą się działy, ale to miejsce i nie tylko dosłownie, ale i metaforycznie znajdzie się też dlatego jakby dwie możliwości, które się pojawiają. Jedna to jest to, że my chcemy mocno ze względu na to,
gdzie jest zlokalizowany ten obiekt, jak jest duży, jak jest wielofunkcyjny, jak jest tak też pomyślany, znaleźć miejsce na inicjatywy mieszkańców. Znaczy to jest to nasze hasło, że chcemy być silni pomysłowością mieszkańców i to jest też ta platforma do, wracając jakby zataczając koło, do właśnie wspierania ludzi kreatywnych, pomysłowych, ludzi, którym się chce, którzy stąd nie wyjechali albo tutaj wrócili, wspierania ich poprzez dawanie możliwości też prezentacji czy współorganizowania wydarzeń tutaj. To jest to jedno, co dla mnie od strony takiej doświadczenia badawczego gdzieś tam się powstała jako koncepcja instytucji ramowej, która w jakimś zakresie daje ramy do działania dla innych. I to zresztą znowu ten wątek, o którym rozmawialiśmy, duże instytucje versus twórcy, artyści, nawet indywidualni, już nie mówiąc o NGO-sach, to dobrze by było docelowo, żeby każda instytucja dzieliła się zasobami w jakimś zakresie. Oczywiście ma prawo do realizacji, czy ja mam prawo realizacji autorskich pomysłów, czy zespół, ale też jednocześnie dawali przestrzeń. Nie? I tym mniejszym, i tym większym, tym bardziej doświadczonym, mniej doświadczonym, tu jeszcze mogą wejść programy jakby wprowadzania nowych na rynek, w tym sensie takiego inkubatora, nie? Też artystycznego. To też jest bardzo fajne, ale to tylko tak sygnalizuje. To jest jedno miejsce. Drugie miejsce to jest to, że my będziemy też mocno stawiać na popularyzację nauki, na takie tematy, mimo że formalnie jesteśmy instytucją kultury, to gdzieś to będzie też nas bardzo interesowało i to jest kolejne miejsce styku, bo jakby nauka i awangardowa sztuka to są wbrew pozorom bliskie sobie dziedziny, nie? Jasne. No dobrze, to dziękuję Ci w takim razie. Dzięki. Ja Państwa pożegnam w tym miejscu. Przypomnę, że program Mózg on Screen realizowany jest przy pomocy miasta Bydgoszcz i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki w przyszłości, a teraz na koncert Kuby Janickiego i Edki Jarząb. Dziękuję bardzo.
Thank you.